miasto o 100 wieżach, perła w cesarskiej koronie Habsburgów, zwana też Złotym Miastem, czyli zapraszamy do zwiedzania Pragi. Znajdujemy się na głównym placu staromiejskim przy wieży zegarowej. Jest tutaj bardzo znany zegar Orloj. Jest on na tyle skomplikowany, że większość turystów woli sprawdzić na swoich zegarkach, która jest godzina, niż spojrzeć tutaj, ponieważ mamy tutaj tak naprawdę 4, jak nie 5 nawet, tarcz. Kiedy wybija pełna godzina, zegar zaczyna bić i zaczyna się mini spektakl, ponieważ pokazuje się 12 apostołów i te figurki po prostu jedna po drugiej sobie przejeżdża, a na sam koniec, na samej górze widać złotego koguta, który po prostu pieje i w tym momencie wybija pełna godzina. Rada, kiedy zobaczyła ten piękny zegar, stwierdziła, że nie może być podobnego nigdzie na świecie. Dlatego oślepili jego twórcę. Teraz idziemy na most Karola. Zobaczymy, czy będzie trochę mniej ludzi, ponieważ wczoraj w nocy po prostu się na nim przeciskaliśmy. Więc zaraz wracamy. Najbardziej znany most w całej Pradze, a także w całych Czechach tak naprawdę. Na końcach tego mostu są dwie barokowe wieże. Na samym moście znajduje się 30 figur świętych, Matki Boskiej, Jezusa i najbardziej sławny pomnik, czyli świętego Jana Nepomucena. I tutaj wiąże się legenda, jak to by był odcinek bez legendy, to bym była chora chyba. Jeżeli dotkniemy ten pomnik, podobno przynosi on szczęście. Na samym pomniku widać, jak zginął święty, ponieważ został on po prostu zrzucony z mostu do Wełtawy i zatonął. Z tego względu, że Wacław IV chciał dowiedzieć się o grzeszkach swojej żony, a święty Jan nie chciał tego zdradzić. Dodatkowo do budowy tego mostu, aby był on trwalszy, mocniejszy, żeby wytrwał wiele lat, dodawano żółtek jaj. I z całych Czech zwożono świeże jaja, aby wykorzystać ich żółtka. I tutaj ciekawostka, mieszkańcy Welwer zostali Pan pomachał. Mieszkańcy Welwer zostali pośmiewiskiem dla całych Czech, ponieważ zamiast dowieść surowe jajka, po prostu oni je ugotowali na twardo. I tak dowieźli, ponieważ bali się, że po prostu się potłuczą. I co jeszcze? Kiedyś był tutaj ruch kołowy, ponieważ był to jedyny most, który łączył dwa brzegi Wełtawy. Jeździły także tutaj tramwaje, ale obecnie jest on zamknięty dla ruchu kołowego i można tutaj sobie bez problemu przechodzić. No może z problemem, ponieważ jest tutaj masa turystów i jest to jeden z najdłuższych mostów tego typu w Europie. Następny przystanek, dzielnica żydowska. Jest ona dosyć bogatą dzielnicą. No, Żydzi wiedzieli, jak handlować i jak się tutaj wzbogacić. Niestety została ona wyludniona podczas II wojny światowej, kiedy hitlerowcy wywozili Żydów do obozów zagłady. I pozostały tylko ich synagogi i nie wiem, czy coś tam jeszcze jest. Zaraz zobaczymy.
można zwiedzać synagogi. Ich wnętrza są naprawdę bogate. Niestety dzisiaj one są pozamykane. Zapraszają w niedzielę. My nie będziemy mieć czasu już w niedzielę. Koszt biletu jest między... Koszt biletów to... Dobrze. Koszt biletu do synagogi waha się od 150 do 240 koron. Kamienice tutaj są bogato rzeźbione. Te budynki są naprawdę śliczne, jakieś postacie, różnorodne zwierzęta. Wszystko jest bardzo ładnie odrestaurowane. Naprawdę warto tutaj się przyjść i po prostu pochodzić po tych ulicach i podziwiać, i patrzeć w górę i podziwiać po prostu te budynki, balkony. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie. I właśnie się zgubiliśmy. Dzielnica żydowska obejrzana wzdłuż i wszerz. A teraz szukamy pewnego miejsca, do którego w Polsce nie chodzimy, do którego nie staramy się zaglądać, ale specjalnie dla Was tam wejdziemy, żeby Wam pokazać jedną z ciekawostek. Teraz patrzcie na to. Our Drinks wyżej. I mamy czeskie piwo. Mała puszeczka 39 koron. Taki jest McDonald's w Czechach. Czechy słyną z piwa. Piwo jest ich narodowym trunkiem. Najstarsze zapiski w kronikach o tym trunku są z IX wieku. W XII wieku było to już tak tutaj rozpowszechnione, że wywóz tych nasion chmielu i ogólnie chmielu było zakazane i srogo karane, ponieważ śmiercią. Więc bardzo pilnowali tego chmielu tutaj. I kilka ciekawostek, jak w cudzysłowie zachowywać się w barze. Jeżeli postawimy pusty kufel, wypijemy do samotnego dna, to w niektórych barach może się okazać, że gdy kelner to zauważy, to po prostu postawi przed nami kolejny kufel. Jest to tak jakby informacja o tym, że skończyłem pić, potrzebuję następnego kufla. Następnie na rachunku, to znaczy w sumie to nawet nie jest rachunek, na karteczce dopisują kreski, ile piw przy danym stoliku zostało wypitych. I później na sam koniec oni to podliczają i wystawiają rachunek. Dodatkowo, jeżeli chcemy nie 11-stopniowe piwo, tylko 12-stopniowe, to często jest w pubach, ale trzeba specjalnie poprosić o to. Nie jest wskazane picie piwa z sokiem, a dodatkowo przez słomkę, ponieważ możemy zostać wyśmiani troszeczkę. Ale w sumie w ogóle nie spotkałam się z tym, żeby gdzieś były słomki nawet w barze. O, już jestem z powrotem. Kupiliśmy magnesy na lodówkę. To jest taka nasza tradycja. Zawsze z każdego wyjazdu kupujemy magnes. Koszt my akurat wybraliśmy za 40 koron, czyli za jakieś 7 zł, niecałe 7 zł. Są oczywiście różnorodne ceny, nawet do 110, ale o 40 bez problemu możecie znaleźć. W każdym razie, wracając do piwa, jeszcze jedna rzecz. Nie powinno się przelewać, jeżeli dostaniecie nowy kufel, albo zamówicie nowy kufel piwa, to nie powinno się przelewać ze starego do nowego. Jest to bardzo źle odbierane. A dodatkowo nie powinno się wchodzić do baru w czapce. Też jest to bardzo niegrzeczne. Czesi prowadzą w rankingu, jeżeli chodzi o litry wypitego piwa.
Na jednego Czecha przypada 141. Jeżeli chodzi o kolejne kraje, które przodują, to są Niemcy oraz Austria, ale oni wypijają troszeczkę ponad 100 litrów, więc możecie sobie wyobrazić, jaka jest duża różnica. I to chyba tyle z ciekawostek, jeżeli chodzi o piwo czeskie. Szliśmy wczoraj, kiedy było ciemno i akurat zastanawialiśmy się, co to jest za rzeźba. I stwierdziliśmy, że to jest tyłek słonia, później papryka na nogach, a okazało się zupełnie coś innego i zaraz Wam pokażę. I okazało się, że to nie jest tyłek słonia, tylko osoba, która czyta książkę na fotelu. Wejście do zamku strzegą strażnicy, 2 strażników po obu stronach, ale większe wrażenie robią tytani, czyli tutaj te 2 posągi, którzy także bronią zamku. Jak łatwo rozpoznać, czy prezydent jest w mieście? Tutaj znajduje się jego flaga. Jeżeli jest wywieszona, to znaczy, że prezydent jest tutaj w swojej siedzibie. Natomiast kiedy jest opuszczona, to oznacza, że wyjechał. Zamek na Hradczanach posiada 3 główne place. Na jednym z nich znajduje się katedra Świętego Wita, którą właśnie tutaj mijamy. Jest to budowla gotycka. Budowano ją przez 6 stuleci, a pomimo to budowniczowie trzymali się głównego, pierwotnego planu. Więc to jest bardzo ciekawe, że żaden nowy architekt nie chciał wcisnąć czegoś swojego nowego. Skąd się wzięła Złota Praga? Jedna z legend mówi, że cesarz i król Czech, czyli Rudolf II, wierzył w istnienie kamienia filozoficznego i poszukiwał go. Miał on zapewnić jemu długowieczność oraz bogactwo. Przez to też był sam alchemikiem. Był mecenasem kultury, otaczał się naukowcami, astronomami, filozofami i alchemikami, co już wspominałam. I oni mieli swoje centrum w Złotej Uliczce, która jest naprawdę uroczą uliczką, która jest przepełniona ludźmi. Tam, żeby się przepchać, to jest naprawdę jedna wielka tragedia. Można ją zwiedzać po godzinie 16 za darmo, więc polecamy wybrać się tam po godzinie 16, ale dokładnie o której to naprawdę ciężko powiedzieć, ponieważ są tam po prostu tłumy. I tyle. Jak na tyle osób, co tutaj się kręci, naprawdę trzeba przyznać, że jest tutaj czysto. Nie ma tutaj jakichś śmieci pałających się, papierków i innych rzeczy. Oczywiście zdarza się, że są jakieś pety, bo na przykład teraz właśnie widzę porozwalane, czy też jakieś chusteczki, ale naprawdę jest czysto. To trzeba przyznać. Dodatkowo autem czeskim jest Skoda, więc to trzecie auto tutaj to jest właśnie Skoda. Jeżeli podobał Wam się filmik z Pragi, dajcie łapkę w górę, komentujcie, dawajcie suby i zapraszamy na kolejne odcinki. Ahoj! I na koniec naszego wyjazdu bardzo ładny zachód słońca. Skoda. Jest. Skoda.